Witajcie serdecznie w nowym filmie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak stworzyć tę oto gwiazdkę, no to zapraszam do dalszego oglądania. Do zrobienia takiej gwiazdki potrzebne będą foremka na gwiazdkę. Ja akurat mam taką, ale może być jakakolwiek inna. Można też użyć po prostu takiego wykroju z szablonu filcowego, ale foremka taka na ciasto jest chyba najlepszym pomysłem do tego. Oczywiście wełna, tutaj mam wełnę zgrzebną, gdyż to najszybciej się filcuje. Podstawkę, która jest nieodzowna do tego, aby na czymś filcować. Ja tutaj mam taką profesjonalną, czyli szczotkę z materiałem, ale może być gąbka zwykła nawet do mycia naczyń. Cokolwiek grubego, żeby mniej więcej było tak grube, żeby Wam się igła nie przebiła podczas filcowania i nie uderzała w stół, wtedy Wam się złamie i będzie po filcowaniu. Tutaj jeszcze mam igły w takiej nasadce 5, tutaj mam dwie. To są igły wszystkie średnie i cienkie. Od średnich zaczynam. Wy możecie zacząć od grubych, bo ja jestem najbardziej przyzwyczajona od średnich zaczynać, chociaż prawidłowo powinno się od grubych, wtedy będzie szybciej się ubijało. Także zacznijcie sobie najpierw od grubych, potem od średnich i wygładzenie cienkimi. A wszystkie tematy igłowe były poruszone tutaj w tym filmiku. Zostawię Wam zakładkę. Oprócz tego jeszcze mam takie ochronki na palce, które się tak zakłada. Jeżeli takich nie macie, można robić bez, ale tak jest nieryzykownie, lub zakleić sobie po prostu palce jakąś taką taśmą opatrunkową. I opcjonalnie do tej gwiazdki, jeżeli chcecie ją taką, jaką ja zrobię z brokatem, no to klej z brokatem albo taki klej, ja mam klej PVA. On jest używany do takich robienia tych glutków, takich z kleju. On zasycha na przezroczysto, nie żółknie i jakiś pojemnik na ten klej, bo będziemy rozcieńczać go z wodą. Jakiś pędzelek, ja mam taki, najlepiej szeroki, jakikolwiek szeroki, żeby Wam się po prostu to szybko rozprowadzało. Będą też potrzebne nożyczki. Jeszcze o jednej ważnej rzeczy zapomniałam, bo opowiedziałam o kleju z brokatem, ale mam też taki brokat osobno do stylizacji paznokci. To jest bardzo miałki, taki bardzo drobniutki brokat. I właśnie ja go będę mieszać z klejem. Wy możecie sobie po prostu kupić klej z brokatem. I to by było chyba na tyle. No to idziemy do filcowania. Wziąłem sobie tutaj wełnę zgrzebną. Może zrobię taką, na razie taką warstwę, mniej więcej. Tej wełny to jest dosłownie, nie wiem, 5-10 gram, żeby było Wam łatwiej przewidzieć, ile Wam potrzebne. Można też robić z czesankowej oczywiście, ale zgrzebna jest najlepsza do filcowania szybkiego. Jak najbliżej rogów i brzegów filcujcie. Uważajcie na igłę, żeby zbytnio nie uderzać o foremkę, żeby sobie nie złamać tej igły. I zaraz zobaczymy, co z tego wynikło. O, mniej więcej kształt już jest, ale jeszcze sobie przyłóżmy i będziemy dokładać pewnie warstwę, tylko na razie trzeba sobie tą pierwszą odczepić, bo potem jak już zafilcujecie sobie do tego materiału, to będzie gorzej. No i jedziemy dalej i dokładamy kolejne warstwy wełny. Najlepiej tutaj do brzegów sobie dołożyć, bo na tym najbardziej nam zależy. Nawet sobie Wam nie przedłużać, połączę się z Wami, jak już dołożę do wszystkich
ramion gwiazdy tą wełnę. I teraz tak, wyciągnęłam po dodaniu wszystkich rogów, wyciągnęłam tą foremkę, aby odczepić całość, bo już tak solidnie się, powiem wam, przyczepiła do tej podstawy, żeby wam się to na stałe nie przyczepiło, po prostu jak będziecie to odrywać, to sobie naruszycie w ogóle całą formę. I teraz z powrotem sobie to trzeba wsadzić do środka. I tak myślę, że chyba dobrze by było zafilcować teraz to od drugiej strony, bo z tej strony już mamy w miarę gładkie, ale z tej strony zafilcować i po prostu już dodawać od tej strony tą wełnę. I tak też zrobię. Pamiętajcie o tych rogach, żeby do samego końca wełna dochodziła. Tutaj do samych tych brzegów. Żeby potem były ładne te ramiona gwiazdy. Zobaczmy, czy to się przyczepia, także uważajmy. O! Ja to chyba będę systematycznie odczepiać, żeby się nie przyczepiło na stałe. Bo potem będziemy mieli problem. I tak chyba za każdym razem, kiedy dołożę do każdego ramienia, to będę odczepiać z drugiej strony. Bardzo dawno nie robiłam takiej foremki, czegokolwiek. Także sobie w sumie sama się uczę razem z wami. To jest taki w zasadzie test, jak to zrobić. Bo w zasadzie foremek nie używam kompletnie. Raz zrobiłam serce, także serca też super wychodzą z tego. Zobaczymy. O, trzeba to pilnować właśnie, żeby się nie przyczepiało. I jedziemy dalej. Patrzcie już, ile pożarło mi tej wełny. Idziemy dalej z następnym rogiem. No i dobra, dojechałam do końca. Wszystkie rogi powypełniałam. Teraz by się przydało jeszcze bardzo dobrze je ubić. I może jeszcze na środek, bo widzicie, są trochę nierówności. Tu jest większe wgłębienie. Można sobie rozłożyć jeszcze na środek i zafilcować. Z drugiej strony zobaczcie, jak fajnie gładko wyszło. Teraz sobie zafilcujemy na środku. No i też do tych rogów, czyli ramion gwiazdy, dojadę. Najlepiej właśnie mieć sobie takie pióro lub sobie złączyć dwie igły razem i tymi dwiema igłami super się filcuje. Jeszcze chyba tutaj dołożę. Coś mi tu nie pasuje, bo się zapada to ramię, więc najlepiej, żeby było wszystko na tym samym poziomie. Dobra, żeby was nie zanudzać, to sobie jeszcze posprawdzam wszystkie te brzegi. O, najlepiej sobie tak wepchnąć palcem i zobaczyć, gdzie jeszcze brakuje wełny. Tu widzę, brakuje mi, tu nie, tu jest też dobrze, czyli tu i tu. Dobra, to ja sobie tutaj dodaję. Wypełniłam sobie już te brzegi, ale widzę, że jeszcze te końcówki wymagają dopracowania, żeby wszystko było gładziutkie, wiecie, żeby nie było takich falowań. Z tej strony jest fajnie, można sobie tutaj, opatrzcie, jak fajnie wychodzi. No i żeby było tak z tej strony, to trzeba właśnie też dołożyć jeszcze jedną, może taką cieniutką warstewkę i już będę jechać tą gwiazdką.
średnią te wszystkie brzegi, żeby było równiutko. No to co? No to do roboty. Może jeszcze trochę tą, ale tylko tak, żeby nałożyć. A potem będę już wyrównywać tą pojedynczą. Widzicie, mi tu przeszkadza, bo uderza mi w ten brzeg i muszę pod kątem, ale jak będę tą pojedynczą robić, będzie mi się o wiele lepiej robiło. Zobaczcie. O, i możemy sobie spokojnie te brzegi zafilcować, tak żeby były super gładkie, żeby potem nie trzeba było niczego z nimi robić. To zobaczymy się, jak skończę. A jeszcze taki tip, żebyście wiedzieli, od którego zaczęliście, no to sobie zaznaczamy tą pierwszą, na przykład tutaj tym znikającym markerem lub jakimkolwiek czymś innym, nawet wbijając sobie szpilkę w to miejsce, no i sobie idziemy dalej. Już wiemy, że to było początkowe ramię. No i nadeszła chwila prawdy. Wyrównałam wszystkie te boki tą igłą. Dojechałam do samych tych brzegów. Wszystkie te kąty. Może tu już jakieś niedopatrzenie tu jest. Ale starałam się tak, żeby wszystkie brzegi naokoło objechać bardzo dokładnie. Żeby to fajnie wyszło. Jeszcze raz może to zrobię na waszych oczach. No, jeszcze tutaj. Dobra. I zobaczymy, jak to wyszło. Tada! Jest piękna gwiazdka. Wiecie co, zapomniałam jeszcze powiedzieć o nożyczkach, bo teraz mi oświeciło. Jeszcze nożyczki są potrzebne, żeby sobie poobcinać te brzegi, gdzie odstaje ta wełna mocniej. O, trochę przyciąłam tutaj rąbek, ale nic się nie stanie. No i co? No i genialnie to wyszło. I teraz można by było jeszcze trochę tu popracować, ale niezbyt dużo. Wezmę sobie tu moją, pomyliłam palce, moją igłę tą cieniutką i dosłownie, jak komu się chce albo nie, tutaj te brzegi wyrównać, ale po prostu nie będę wam tego pokazywać, bo to będzie trwało wieki, jeżeli ktoś chce się bawić właśnie w wyrównywanie. No ale myślę, że to wystarczy, że wyciągnę tutaj tego kawałka, roślinki jakieś. No i tutaj zafilcować. Jakbym jeszcze dłużej na tym popracowała, to pewnie one byłyby jeszcze gładsze, te brzegi. Więc chciałam wam, żeby tak jak najszybciej wam to pokazać, żeby nie spędzać przy tym nie wiadomo ile czasu i wy też, żebyście zobaczyli, że nie potrzebujecie tak dużo czasu. Można sobie to jeszcze zaprasować żelazkiem, żeby było gładkie, ale myślę, że na razie tak wam pokażę. Albo wiecie co? Bo mam jeszcze taką prostownicę moją małą. Taką mam malutką prostownicę i spróbujemy jeszcze eksperyment zrobić prostownicą, czy jeszcze się bardziej to wygładzi. No i czuję, że już po zapachu, że nagrzała mi się dobrze prostownica. Więc zobaczymy. Wezmę sobie to, żeby wam lepiej pokazać na tym ciemnym tle, jak te włoski odstają. O, widzicie? Może tu już wyłączę, żeby się bardziej nie nagrzewała. O, teraz musicie widzieć, jak te włoski odstają. I jedziemy z koksem. Ja to już widzę, że super wygładziło to. Dobra.
Patrzcie teraz. Jak były, odstawały, teraz odstają, ale już co najmniej połowę mniej. Ona bardzo wygładza. Można nawet te brzegi, uważajcie na palce, powygładzać. O, może tak. O! Ej, to teraz to był najlepszy pomysł. Sobie jeszcze podgrzeję. Takie małe te prostowniczki są fajne. Ale myślę, że taką zwykłą wam też wyjdzie. Tylko uważajcie, nie nagrzewajcie sobie na maksa tej prostownicy, bo wam się stopi wełna. Ale na początku pewnie na mniejszych, na mniejszym stopniu nagrzania. I potem sobie dodajcie więcej. O, no, teraz wyszło super. Patrzcie, jak wygłodziło. No i potem tą resztę to można sobie przyciąć. No co, myślę, że super to wyszło. Genialnie. Jak było na początku odstawało, tu można sobie właśnie potem przyciąć te brzegi. Albo doficować. Wiecie, ja się tak nie bawiłam, bo specjalnie nie mam czasu na takie właśnie dopieszczanie. Ale chciałam wam tak z grubsza pokazać, jak można zrobić najszybszym sposobem taką gwiazdkę. O, tu jeszcze poprzycinamy to, co odstawało, i tu też. No i dobra, i co? I bawimy się w brokat. No i tak, przyniosłam sobie wody, ale dosłownie tyle, co kot napłakał, bardzo mało. Dodam tego kleju. Większość kleju, mniejszość wody. Czyli tak 3/4 kleju, 1/3 wody, mniej więcej te proporcje. Albo pół na pół. Nie chcę samego kleju używać, bo wiecie, co się zrobi taka gęsta masa. Nie chcę, żeby było widać tego kleju na tej gwiazdce. No i dobra, bierzemy sobie tę gwiazdkę. Bierzemy sobie jakikolwiek mój brokat. O, ten fioletowy jest genialny. Chciałam wziąć coś kontrastowego. Zanurzmy to w tym. Powiem wam, że pierwszy raz robię na takiej gwiazdce. Robiłam kiedyś na figurce ten eksperyment mój. Zobaczcie teraz na to. No czy to nie jest genialne? O, zobaczymy. Jest strasznie taki pyłek. Ten brokat. I fajnie to się rozprowadza razem z tym klejem. Zobaczcie na to. Nie wiem, czy będziecie widzieć, jak to się mieni. No ale... Co, może całość pokryjemy tym. I jedziemy. I zostało nam jeszcze ostatnie to ramię. To jest taki mój totalny eksperyment teraz, co wam pokazuję z tym brokatem, ale całkiem fajnie to wyszło. Zobaczymy jeszcze, jak to przeschnie. Ale na żywo to lepiej wygląda niż w kamerze. Nie takie mokre. Dobra, zostawiam to do przeschnięcia. Jeszcze wpadam na jeden motyw. Żeby wziąć ten drugi, bo chciałam, żeby to było coś kontrastowego, żeby było widoczne w kamerze, ale mam coś mniej kontrastowego, czyli one się mienią tak, widzicie, tak perłowo, żółto. Zmiesza się trochę z tym fioletowym, ale chcę zrobić z drugiej strony test.
Zróbmy to złote. O, to jest genialniejsze. Powiem wam. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć w kamerze. Ale ten złoty jeszcze lepiej wygląda. Tak zrobię połowę. Albo też całe. A co tam będziemy? O. Zrobię cały. Ten taki perłowy. Mimo to, że to mniej widać w kamerze, to mi się zdaje, że lepiej. O. Jeszcze można coś takiego zrobić, żeby te brzegi się fajnie wyostrzyły. Potem sobie możemy przyciąć tą wełnę przecież. O, żeby były gładkie te brzegi, to tym klejem sobie to zróbmy. Z powrotem zrobiłam włochate, ale potem się przytnie. Dobra. No i czekamy, aż wyschnie. No i moi drodzy, przeschło. I wygląda tak. Zapaliłam sztuczne światło, żeby było widać, jak się mieni, więc mam nadzieję, że jest to widoczne. Chociaż ja tutaj w kamerze no słabo widzę. Ale tak to wygląda. Z drugiej strony wygląda tak. I tak też się mieni. O. I spróbujemy sobie jeszcze tutaj obciąć te brzegi, żeby się tak nie puszyło. Obetnę naokoło. No i tak się ogólnie prezentuje całość. Mam nadzieję, że podoba wam się ten pomysł i te moje testy z prostownicą. Całkiem nieźle to wyszło. Jeżeli chcielibyście jeszcze bardziej dopracować, no to oczywiście jeszcze można tutaj pofilcować sobie te brzegi, żeby nie były tak bardzo zmechacone, jak tutaj w moim przypadku. Chociaż i tak udało mi się to wygładzić. No i tak to się prezentuje. To będzie na tyle, jeśli chodzi o proces powstawania gwiazdki. Życzę wam cudownych świąt Bożego Narodzenia, abyście wypoczęli, odetchnęli od tego zgiełku i zobaczymy się, myślę, jeszcze przed chyba Nowym Rokiem. Pokażę wam, co stworzyłam, bo będę mogła wam pokazać też te figurki, które były prezentami. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.